Teraz pokażę wam, jak żyją ludzie, którzy wyjechali ze wsi i chcieli osiąść w mieście. No niestety, w życiu im się nie poukładało i wylądowali na slumsach. Witam was w drugich największych slumsach w Afryce i największych w Afryce Wschodniej. W autobusie się nie pierdolą, muzyka na maksa i napierdalają, babcie w środku, dzieci wszyscy. To jest życie. Welcome to Africa. Zakurwiamy murzyńską muzykę. Ale to jest chuj. Brakowało ci cywilizacji, zaraz wam coś pokażę. Auto jedzie, musisz wyskakiwać. Tam kamera, na ścianie telewizor. Hello nigga. Oto właśnie muzyczny autobus. Nakurwiają ile się da. Tak się bawi Afryka. A nie kurwa jedziesz w busie i lecą kawarenki. Tu murzyńska muzyka, kurwa nigga. Poprzednio pokazywałem wam, jak żyją ludzie, którzy niegdyś żyli właśnie w tubylczy sposób w Kenii. Teraz pokażę wam, jak żyją ludzie, którzy wyjechali ze wsi i chcieli osiąść w mieście. No niestety, w życiu im się nie poukładało i wylądowali na slumsach. Witam was w drugich największych slumsach w Afryce i największych w Afryce Wschodniej. Ile żyje ludzi tutaj w Kibari? It's Kibara. Kibira. Yes. W slumsach Kibira. No między 250 a 300 tysięcy. Niestety bardzo często wyjeżdżając ze wsi, ludzie próbują, wiecie, no nowego życia, tak? Bo na wsi jednak nie masz takich możliwości, jakie macie w mieście. Tym bardziej w swoim mieście, w stolicy. Ale no jak widać, nie wszystkim pykło. Nie wszystkim się udało i wylądowali tutaj. Ale to nie znaczy, że oni żyją w slumsach i żyją jak... Boże, nie chcę tego słowa użyć, ale jak jacyś, nie wiem, podludzie, którego słowa nienawidzę, ale wyobraźcie sobie, że oni tak jak w Indiach, jak byliśmy w slumsach w Bombaju, tak oni i tutaj starają się z całego serca w jakiś sposób sobie przedsiębiorczo dawać radę. Więc między innymi prowadzą biznesy. A gdzie się prowadzi biznesy? No przy głównej drodze. I tak jakoś sobie small business działa. Rastafari. No jeden z bardzo dużych problemów na wszystkich slumsach na świecie, czyli po prostu brak jakiejkolwiek, że tak powiem, kontroli od strony państwa albo pomocy w sprawie wyrzucania śmieci, że tak powiem, wywożenia ich. Ale to nie jest wina mieszkańców w mojej ocenie. Bo jaką oni mają opcję? Oni się nie będą składać teraz nagle kurwa po złotówce, żeby raz w miesiącu ktoś wywiózł, czy tam raz w tygodniu śmieci. No nie ma czegoś takiego, dlatego wszystko ląduje na drodze do rzeki, gdziekolwiek tylko się da. Tak jak tu. No, tutaj przed wami zniszczony budynek i również śmierdzi gównem. Co oznacza, że prawdopodobnie tam mieszkańcy się wypróżniają, ale oczywiście też są toalety i też są oczywiście płatne. Ludzie sobie w każdy sposób próbują radzić. Naprawdę, ja zawsze podziwiałem ludzi na slumsach za to, że realnie próbują sobie poradzić. Widzieliście, jak gościu do mnie mówi, nie rób zdjęć, man. Dlatego właśnie wziąłem sobie gościa, bo właśnie by mnie dojebali, jakby nie on. A tak to przynajmniej mam 30 zł dałem i jest spoko, sympatycznie. I od razu przed wami wszystkim mówię, ja się boję, naprawdę się boję. Mimo że jestem tutaj z gościem, boję się, bo bądźmy szczerzy, dalej jestem tutaj sam. Że on jest jednym z nich, my go znaleźliśmy na ulicy. Mój gościu motorkiem powiedział, tutaj ci faceca znajdę. Znalazł mi faceta, ale czy mnie przypadkiem nie wynosi gdzieś? Zobaczymy. Musicie sobie po prostu takiego uczciwego pana zobaczyć. Jak zobaczycie takiego pana z miłą buzią, tak jak mój tutaj po lewicy, możecie zaryzykować, zapytać, dogadać się. Więc jest, I think this, not this. Więc wiecie o co chodzi. No, dobra, wszyscy mi każą chować kamerę.
I zobaczcie, tutaj no fajno widzicie, no czyli jest jakaś istnieje toalety, w jakiś sposób sobie radzą. Tam naprzeciwko widzicie już blaszane toalety. Tutaj sobie koza żyje i żre z czegoś takiego, że nic bym stąd, co jest mleczne, nie tyknął. No cóż, takie jest życie w slumsach. Przecież możemy się założyć, że i w Polsce przecież są miejsca, gdzie ludzie, być może nie w takim skupisku, bo raczej chyba nie mamy jakichś wielotysięcznych skupisk, chyba że Cyganie, no dobra, Cyganie przecież żyją. Wiem, że we Wrocławiu my mieli takie kurwa getto swoje. Pewnie wielu was zastanawia się, z czego są skonstruowane tutaj domy. Więc są 3 rodzaje: z błota i kamieni. Tak jak widzicie tutaj, akurat tu sobie ktoś tynko odjebał, więc jest bogaty. Tam widzicie błoto, patyki, no i kawałki kamyków. Dodatkowo jest to blacha falista, która jest znana bardzo w Afryce. A 3. rodzaj to są jakieś deski z odzysku. Kurwa, te kozy to mają życie. Ale zadziwiającą rzeczą jest fakt, że jest dostęp do prądu, do wody mniej, ale do prądu jest i całkowicie ludzie żyją w sposób normalny. Mają telewizory, to znaczy nie tak jak my, ale podobnie. W ogóle zapierdalamy tutaj, żeby nie wpadać za bardzo w oko. Pokażę wam teraz topową afrykańską zabawę. Wszystkie dzieci się bawią kołem i chodzą i toczą sobie koło. Widzieliście? I tak właśnie oni się bawią i to nie jest tylko tak, że w Kenii czy na wszech slumsach. Kompletnie wszędzie to już widziałem. Tylko że oni do tego jeszcze mają taki przyrząd drewniany z takim chwytakiem i z tak toczy to. I się tak łazi i się bawi. Koza w ciąży. No, już bardziej afrykańskich konstrukcji być nie może. Hello. Wapi? Thank you. No. Asante chyba się powinno mówić. Nieważne. Tak sobie żyją. Tutaj są już domy prywatne. No przecież wcale Cyganie nie mają się lepiej w tych swoich domach. A jak dostaną lepsze, to i tak rozpierdolą. Bo przecież jak to jest żyć w domu, który ma szyby? A oni szyb nie mają, mimo że chcieliby. Hello. 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 Komisariat policji też jest. Ten kontener z drugim kontenerem. Więc mają kontrolę. Ale nie za dużo. Co oni tu robią? O, palą śmieci. A dzieci wdychają. Ja też wdycham. O, właśnie tak robią lepianki z drewna. Sorry, ja w ogóle zapierdalam takim krokiem. Mój gościu w ogóle, który za mną idzie, jest strasznie zmęczony. A ja już w sumie też. Ale ja nie zwolnię. Wziąłem pana na piciu, ja wziąłem Fantę, ten pan jakiś inny napój. Człowiek wyda złoty 20, ale kurwa no ktoś z tobą idzie. Weź mu po prostu coś do picia kup. Napije się, będzie zadowolony. Ja też jestem zadowolony. Zupełnie się cukrem. Choć mi go nie brakuje, bo jestem taki słodki. Jakbyście nie wiedzieli, to ponad połowa mieszkańców tych slumsów nie skończyła nawet 15 lat. Więc są to głównie dzieci. A to są ich domy. Teraz wam pokazuję typową drogę tutejszych slumsów, a mianowicie idzie się między skałami, że tak powiem, po torach. Gdyby ktoś nie wierzył, przed nami tory. Jedna zadziwiająca rzecz, one były tak jakby zgniecione, jakby trzeba było je odnowić, ale nieważne. Zobaczymy jak to wygląda i zobaczymy czy ktoś się przypadkiem bezpośrednio przy torach nie wybudował. Tętni życie od razu przy torach. I to są działające tory. To nie są niedziałające tory. Widzicie, sklepiki kurwa wokół torów. Tego jeszcze nie widziałem. O. Tutaj, no co, no śmietnisko, tory, sprzedają buty, kurwa, pastują wszystko, widzę, nawet adidasy. O kurwa, patrzcie. A tam, patrzcie, tam jest pole golfowe. Idą sobie bogaci ludzie, kurwa nie wiem czy widzicie. Za drzewami idą sobie bogaci ludzie, widzę, z kijami golfowymi
A dzieci tam na dole przy rurze próbują się dostać na ich stronę. Ale rozpierdol. Ja popatrzcie, jaka księżniczka. Widzicie, na samym też są księżniczki. Wśród tutejszych mieszkańców możecie spotkać ludzi w garniturach. Możecie zobaczyć z jakąś tam plakietką któregoś z banków. On po prostu wraca z roboty. Co to oznacza? Że wśród mieszkańców tych slumsów są również normalni, zwykli, przeciętni obywatele i mieszkańcy Kenii. A może próbuje się dorobić, może stąd się wywodzi, nie wiadomo, ale stara się, a najważniejsze jest to, że się stara. Domostwa bezpośrednio przy torach. Jestem w Afryce już ponad 5 miesięcy i jedną z rzeczy, którą... Kurwa, no nie powinienem tego mówić, ale powiem. Jedyne osoby, które szanuję w Afryce, to są kobiety. Mężczyznami to nie jest tak, że gardzę, ale szacunku do nich nie mam. A wiecie dlaczego? Ja wam to powiem bardzo... To chodzi o ogółem. Nie mówię, że wszyscy, bo to by było krzywdzące. Nie każdy muzułmanin to terrorysta. Zaraz ktoś powie, ale każdy terrorysta to muzułmanin. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi mi o fakt, że kobiety szanuję za to, że jakby nie było, one prowadzą dom. One rozpalają ogień. One gotują. One wychowują dzieci. One prowadzą small business. One robią kurwa wszystko. Przynoszą wodę. Wszystko. Zobaczcie. Teraz mnie będzie mijać babeczka. Niesie zajebiście ciężki worek. Noszą tą wodę na tych głowach. Po 40 kilo nawet. Po 20 kilka. Z dzieckiem na plecach. To jest niesamowite. Jak te kobiety są silne. Nie tylko fizycznie. Chodzi mi silne... Ale piękne maczety. Kurwa. Kupiłbym sobie. Są nie tylko silne fizycznie, ale przede wszystkim silne psychicznie. To, co one przeżywają, to, co one na co dzień muszą przeżywać w Afryce. Brak szacunku mężczyzn wobec nich. Przedmiotowe traktowanie do takiego stopnia, że nasze feministki to by się chyba pochlastały. Zero szacunku z niczyjej strony. A mimo to, tak naprawdę Afryka żyje, bo ma kobiety. Bo jakby nie one, umarliby z głodu. Mężczyźni najczęściej... Nie chcę być nieuczciwy albo stronniczy, ale mężczyźni najczęściej chuja robią. Ogólnie to pole, nic im się nie chce. Lenie pierdolone. Dodatkowo... O fuj. Albo żarcie, obniżę. Dodatkowo, to powiem wam kolejną rzecz. Naprawdę ich biznesy nie są na tyle rentowne z tego, co zauważyłem, ale starają się, dobra. Ci, co się starają, ja ich szanuję. Ale w większości, może nie większości, ale duża część ma problemy na przykład z alkoholem, tak? Alkohol sprawia... O kurwa. Pociągniecie. Very good. I'm happy now. O, we stop here. I need to... Zaraz dokończę. A dzieci się tu bawią. Tylko lokomotywa. Ale jednak jakby nie było, no, wiecie o co chodzi. Kurwa, ale by w Polsce ci dzieci zabrali. Dobra, nieważne, już za dużo się rozgaduję. A o co mi w tym wszystkim, podsumowując, na temat Afryki tej, w której byłem, bo jutro wyruszam do Afryki, która nigdy nie była skolonizowana. Ale na ten temat będziemy mówić, kiedy przekroczymy może nie tyle granicę, co dostanę pieczątkę. Więc mężczyźni raczej obiboki, raczej powolni, lubią alkohol, kurwią się na lewo i prawo, tu mają dziecko, tam mają dziecko, a kobiety? Kobiety to są osoby, które trzymają na swoich barkach odpowiedzialność domową, wszystko co z tym związane, wychowują dzieci, kurwa trzymają cały kraj na barkach. Tak, w Afryce szanuję jedynie kobiety, a całą resztą może nie tyle gardzę, co mam na nich wypierdolone. I naprawdę, kiedy mam coś kupić, kupuję u kobiety. Jeżeli widzę, że gościu nawet mógłby mieć taniej o 10 groszy, to wiecie co? Kupuję u kobiety. Szanujmy afrykańskie kobiety. Bardzo proszę, żebyście nie nazywali ich, tak jak czasem widzę w komentarzach, małpkami czy coś w tym stylu. To jest strasznie na miejscu. Są ludzie, kurwa, wszyscy jesteśmy krajem chrześcijańskim. Wierzymy w wartości chrześcijańskie, więc pamiętajcie, że to też są chrześcijanie, to też są ludzie i wszyscy jesteśmy
dziećmi bożymi. Więc zero rasistowskich odzywek, a tym bardziej porównywania do jakichś zwierząt, bo kurwa, po prostu sobie tego nie życzę. Wierzcie mi, zdarzyło mi się kilka razy, że coś faceci zaczęli do mnie sapać i zaraz wstała baba i zaczęła drzeć mordę i pokazywać, że mają spierdalać. Tak, właśnie one. Baby mnie broniły. Podziękowania dla Pana Boga. Jo. Targ przy torach. O, ten pan akurat trochę przegina. Sobie na torach rozkłada. Przechuj. I szybkie zwinięcie, jak jedzie ciufcia. Chyba że oni mają ustalone, już wiedzą, o których godzinach przejeżdża. Po prostu on wie, że przez najbliższe 48 minut nic nie przejedzie. Ty kurwa spodenki bym sobie kupił. Ale nie chcę jednostronnie wiecznie wychwalać kobiet. Więc powiem też coś, co myślę na temat mężczyzn, tych pozytywnych. Zauważyłem, że naprawdę się starają jak ojcowie. Wyobraźcie sobie, że normalnie starają się, dzieci myją, wyprawiają do szkoły, dają im jedzenie, tacy jak tatusiowie powinni być, nie? Więc to nie jest tak, że tylko kobiety są cudowne. Bardzo wielu mężczyzn no, daje radę jako rodzic. Niestety są też agresywni. Powiedzmy, można to porównać do naszych lat 70., 60. No niestety w łeb tu dostaje kobieta. I to jest rzecz, której nienawidzę właśnie u nich. Powinniśmy się trzymać zasad jako mężczyźni. I jak już nie umiesz wytrzymać, to samemu idzie rozpierdolić znak, na przykład stopu, który cię wkurwiał przez pół życia. Coś trzeba zrobić. Ale nie można przekroczyć granicy, której my, honorowi mężczyźni, przekroczyć nie możemy. Sztachnę się śmierdzącą rybą i już. Zobaczcie, ten pan tutaj nóżką rozkręca te kółko, nie? Bo to jest zrobione na takim pasku klinowym i w ten sposób ostrzy nóż. To się kręci, no it's good. Niesamowite. Widzicie? I tak wam naostrzą maczetę. Podoba mi się to i zrobię sobie takie coś. Chyba chciałbym takie coś. Obserwuję to w Afryce i podoba mi się fuj. A tu płyta główna. Zobaczcie. A na slumsach żyje sobie Masaj. Jumbo. Masaje są w porządku. I naprawdę są pomocni. W razie gdyby wam coś groziło, tak naprawdę, biegnijcie do Masaja. Jak wiecie, że stoi Masaj, biegnijcie do niego. To są uczciwi ludzie. Kurwa. Benzynę można sobie tankować. Stacja benzynowa przy torach. Powiem wam kolejną rzecz, a mianowicie dzieci wracają ze szkoły. Powiem wam taką rzecz, że w mojej ocenie wiem, że was interesuje, jak wygląda Nairobi. Więc jeśli was interesuje, jak wygląda Nairobi, to jedźcie do Warszawy. To jest kurwa miasto, no. Nairobi to jest takie, jak oni to mówią, Los Angeles w Afryce. W Afryce się mieszka tak jak u nas. Miasta wyglądają jak u nas. Te największe. No może trochę więcej syfu. O, widzicie jak to się ostrzy? No, gości się wkurwił. Musimy spierdalać. Teraz podsumowanie, czy warto wziąć sobie pana, który z wami pójdzie. Zapłaciłem płacę 28 zł, oczywiście po wszystkim. Ten pan nigdy tego nie robił, ale zabrał mnie, bo mój pan... Przyjechałem tutaj z panem na motorze. Znalazł mi tego pana. Po prostu zapytał gościa, czy pójdzie ze mną. Ten chciał $10. Ja mu daję $7. To jest 28 zł na oko. Dodatkowo, jakoś uważam, że wypadało zakupić coś do picia. Zapytałem się, czy jest głodny, czy na pewno. Bo kupię coś do jedzenia, najwyżej bym wydał 6 zł. A to wiecie, 6 zł z dupy nie spadnie. A to miłe jest, jak gościa, który z wami idzie, nakarmić, ale on nie jest głodny. Takie podsumowanie. Mówi się bieda. Ale o co chcę mówić? Gdybym był tu sam, a uważam, że mógłbym tu sam chodzić, nie wyciągnąłbym kamery tak często, jak go mam teraz cały czas wyciągniętą. Cały czas kręcę. Cały czas ktoś mówi, nie kręć. Ile mi zapłacisz za to? Idąc z miejscowym, jednak jesteś bezpieczniejszy, bo ludzie widzą, że nie jesteś sam. A ten pan te 30 zł przyniesie do domu. Nie wygląda na pijaka. Jest schludnie ubrany. Jestem zadowolony. Następny pan krzyczy, że mam nie kręcić. No.
A te łebki złoirają niestety. Nie chcę się na to patrzeć. Jutro wyruszam do kraju, gdzie nie było kolonii, bo wiele się mówi o tym, jak bardzo Afrykę okradła z surowców mineralnych i innych bogactw kolonizacja, tak, tych terenów. Jutro wyruszam i w ogóle wiecie, oskarżają kolonizatorów o to, że przez to dzisiaj te kraje są biedne i żyją w tym, w czym żyją. Teraz pytanie, czy w Etiopii przypadkiem nie ma bogactwa? Bo jeżeli patrząc z rozumowaniem tematu kolonizacji, no to Etiopia nie była nigdy kolonizowana, tam chyba kilka miesięcy, ale to już w czasie chyba II wojny światowej, coś w tym stylu, zobaczymy jutro. A jak jest naprawdę, zobaczycie, bo większej biedoty niż w Etiopii, to chyba w Afryce nie ma. No może jeszcze jedynie Somalia i inne tereny, które są objęte wojną. O, moja mama by tutaj chciała przyjść. Ona lubi firanki wybierać. Ale to chyba każda kobitka lubi firanki. Tak jest czy nie? Ja nigdy zastanawiam się, mama się pyta, ładna ta firanka? Mówię, no fajna no. Boże, że ty córki nie miałaś. Przydałaby ci się. Ale synową będziesz miała taką, że to będziesz firanki wybierać. Ale tu pięknie. I nie, to nie jest żart, to nie jest trolling. Mówię serio. Ci ludzie są, jakby nie było, zadowoleni z życia, zadowoleni z wszystkiego, co ich otacza. I czy są biedni? No bogaci nie są. Ale biedni też nie. Żyją po swojemu. Tak jak im się uda. Więc ogólnie rzecz biorąc, czy warto było zapłacić? Tak. Bo jakby nie było, jestem w dżungli. Bo Kibira w ich języku oznacza dżungla. A my idziemy. Koniec. Ale ucieszyła się z tego, że właśnie tak zareagowałem. Tu z panem wyjeżdżam. O, wyjazd stąd to jest jakieś do centrum, no 12 zł. Ale uwierzcie mi, że autobusem to trwa kurwa czasem 1,5 godziny. A tu już popołudnie i to takie grubsze. Więc lepiej spierdalać. Gdybyście dotknęli tej wody, byście się zżygali. Takiego gibona to jeszcze w życiu kurwa nie widziałem.